Cześć, witam Was na moim kanale Diablo Vortex. W dzisiejszym filmie chciałem Wam pokazać budowę Nekromanta na poziomie 100 włócznia z kości. Jest to aktualizacja mojej budowy dla Nekromanty z sezonu pierwszego. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na film. Moje statystyki podstawowe: moc ataku 17838, pancerz 8165. On się zwiększa dzięki temu aspektowi. Gdy zadaje jakiekolwiek obrażenia, zyskuje 1,1% plus do premii do pancerza na 4 sekundy. Efekt ten kumuluje się maksymalnie do 66% plus. Moje zdrowie to jest 19 862. Moje odporności, wszystkie wymaksowane, 70%. Odporność na ogień, błyskawice, na zimno, na truciznę, na cień 70%. Teraz mój seneszal. W seneszalu mam umieszczone 2 kamienie zarządzające zastrzyk adrenaliny i nawałnicę. Ten legendarny kamień zarządzający powoduje zastrzyk adrenaliny, który zwiększa zadawane obrażenia o 20% razy przez 12 sekund. Z kamieni do strojenia, jakie umieściłem w tym kamieniu zarządzającym, mam kamień zabezpieczenie. Po użyciu umiejętność wspomagana zapewnia mi 15% razy redukcji obrażeń przez 7 sekund oraz legendarny kamień do strojenia czas działania. Czas działania umiejętności wspomaganych jest wydłużony o 4 sekundy. Legendarny kamień do strojenia taktyka. Czas odnowienia umiejętności wspomaganej jest skrócony o 40% razy. Mój drugi kamień do strojenia to nawałnica. Z kamieni do strojenia, jakie umieściłem w nawałnicy, to rzadki kamień do strojenia zasoby. Gracz otrzymuje 20 punktów podstawowego zasobu, gdy umiejętność wspomagająca zadaje obrażenia po raz pierwszy. Dewastacja. Umiejętność wspomagana zyskuje 75% razy premii do obrażeń od trafień krytycznych. Oraz przeskakiwanie. Umiejętności wspomagane przeskakiwania mogą trafić 10 dodatkowych wrogów. I tak wygląda mój seneszal dla nekromanty włócznia z kości. Hełm, uber unikatowy starożytny hełm, czapka arlekina. Moc przedmiotu 925 plus 25 po ulepszeniach. Afiksy plus 42 punkty do wszystkich współczynników, plus 2292 punkty maksymalnego zdrowia, 18,5% generowania zasobów i 10,3 redukcji czasu odnowienia. Aspekt: zyskujemy 20% redukcji obrażeń oraz dodatkowo zyskujemy plus 4 do rangi do wszystkich umiejętności. Kamień, szafir, 3% redukcji obrażeń podczas umocnienia. Jeżeli nie macie tego hełmu, możecie użyć takiego hełmu. To jest bezśmiertne oblicze, starożytny hełm. Ten hełm możecie zdobyć u Warszana. Moc tego przedmiotu to jest 851 plus 25 po ulepszeniach. Afiksy plus 31,5 obrażeń od trafień krytycznych od umiejętności kości. Plus 20,3% obrażeń typu fizyczne. Plus 18 do esencji. Oraz 10,3 redukcji obrażeń. Aspekt: włócznia z kości pozostawia na swojej drodze echa, które wybuchają i zadają przy tym 1677 punktów obrażeń. Obrażenia te są zwiększone o 5% razy za każde 30% naszej premii do obrażeń od trafień krytycznych. Kamień, szafir również tutaj jest, tak jak i w poprzednim hełmie. 3% redukcji obrażeń podczas umocnienia. Starożytny napierśnik, moc 925 plus 25 po ulepszeniach. Afiksy plus 60% do odporności na ogień, plus 1310 punktów maksymalnego zdrowia, 15,3% redukcji obrażeń od pobliskich wrogów oraz 18,9% redukcji obrażeń od odległych wrogów. Aspekt to jest aspekt defensywny. Gdy zadajemy jakiekolwiek obrażenia, zyskujemy 1,1% plus
Premii do pancerza na 4 sekundy. Efekt kumuluje się maksymalnie do 66% plus. Kamienie, szafiry plus 6% redukcji obrażeń podczas umocnienia. Starożytne rękawice, moc 925 plus 25 po ulepszeniach. Afiksy plus 14,4% szybkości ataku, plus 7,5% szansy na trafienie krytyczne. Szczęśliwy traf, maksymalnie 5% szans na odzyskanie plus 10,5% podstawowego zasobu i plus 4 rangi do włócznia z kości. Aspekt: atak podstawowy włóczni z kości sprawia, że wszyscy trafieni wrogowie poza pierwszym stają się odsłonięci na 3 sekundy. Odłamki włóczni z kości przebijają odsłoniętych przeciwników i zadają im 48% dodatkowych obrażeń. Starożytne spodnie, moc 925 plus 25 po ulepszeniach. Afiksy plus 25,5 do całkowitego pancerza, plus 53,2% do odporności na trucizny, plus 37,5% do odporności na cień, 13,9% redukcji obrażeń od pobliskich wrogów. Aspekt defensywny: umiejętności podstawowe zapewniają 20% redukcji obrażeń na 6 sekund. Kamienie szafiry plus 6% redukcji obrażeń podczas umocnienia. Starożytne buty, afiksy, plus 3 maksymalne ładunki odskoku, plus 26,2% szybkości ruchu, plus 28,5% do odporności na ogień, plus 42% do odporności na błyskawice i plus 39,7% do odporności na trucizny. Aspekt: krwawa mgła aktywuje wybuch zwłok na pobliskich zwłokach. Kiedy krwawa mgła doprowadza do wybuchu zwłok, jej czas odnowienia jest skrócony o 0,5 sekundy. Moja broń, ja tutaj mam pradziada, uber unikatowy starożytny miecz dwuręczny, afiksy plus 108 do wszystkich współczynników, plus 84% obrażeń, plus 4584 punkty maksymalnego zdrowia i nie traci trwałości. Aspekt: zwiększa nasze obrażenia od trafień krytycznych o 100% razy. Pozostałe właściwości tej broni mogą być wyższe niż standardowo. Kamienie, szmaragdy, plus 24 obrażeń od trafień krytycznych zadawanych odsłoniętym wrogom. Jeżeli nie macie takiego miecza, możecie używać takiego starożytnego, dwuręcznego miecza. Ja go używałem wcześniej. Moc 804 plus 25, afiksy plus 52,5% obrażeń od trafień krytycznych, plus 61,5% obrażeń od trafień krytycznych, plus 54% obrażeń od trafień krytycznych od umiejętności kości, plus 54% do obrażeń zadawanych odsłoniętym celom i plus 48 obrażeń od umiejętności głównej, czyli od tej mojej umiejętności włócznia z kości. Aspekt, jaki tutaj mam: atak podstawowy włóczni z kości sprawia, że wszyscy trafieni wrogowie poza pierwszymi stają się odsłonięci na 3 sekundy. Odłamki włóczni z kości przebijają odsłoniętych przeciwników i zadają im 120% dodatkowych obrażeń. Kamienie, szmaragdy, plus 24% obrażeń od trafień krytycznych zadawanych odsłoniętym wrogom. Mój amulet to jest starożytny amulet, moc 767 plus 25 po ulepszeniach, afiksy plus 19,2% odporności na wszystkie żywioły, plus 16,5% szybkości ruchu, 29,1% redukcji obrażeń podczas okaleczenia, czyli okaleczenie występuje w tym momencie, jak nasze zdrowie spada poniżej 35% naszego całkowitego zdrowia. Następny afiks, plus 3 do rangi wszystkich umiejętności makabra. Ja używam tej umiejętności makabry, krwawa mgła. Następnie plus 3 do rangi mocy pasywnej, niedoskonała równowaga. Nawałnica kości pochłania zwłoki maksymalnie 8, co wydłuża czas jej działania najwyżej do 15 sekund. Tutaj mam kamień szafir, 30% do odporności na zimno. Starożytny pierścień, moc przedmiotu 925 plus 25 po ulepszeniach,
afiksy, plus 12% do odporności na wszystkie żywioły, plus 12 do odporności na cień, plus 28,5 do obrażeń zadawanych odsłoniętym celom, plus 26,2 obrażeń typu fizycznego, plus 13,5% obrażeń zadawanych wrogom o ograniczonej kontroli i 1159 punktów maksymalnego zdrowia. Aspekt: trafienia krytyczne przy użyciu umiejętności kości zwiększają moją regenerację esencji o 90% razy przez 4 sekundy. Główna umiejętność nekromanty w tej budowie, czyli włócznia z kości, pochłania bardzo dużą ilość esencji. Jest to jeszcze tym zwiększone, że tutaj na tym amulecie mam plus 3 do rangi mocy pasywnej niedoskonała równowaga. To jest umiejętność pasywna w umiejętnościach głównych. Dzięki niej otrzymujemy, że nasze umiejętności główne zużywają o 18% więcej esencji, ale zadają o 30% razy więcej obrażeń. I teraz mój drugi pierścień to jest uber unikatowy starożytny pierścień, pierścień bezgwiezdnej nocy, moc 925 plus 25 po ulepszeniach, afiksy plus 24% do odporności na wszystkie żywioły, plus 7,5% szansy na trafienie krytyczne, plus 26,2% obrażeń od trafień krytycznych, plus 29,2% obrażeń od umiejętności głównej, czyli tej mojej włóczni z kości i plus 9% szansy na szczęśliwy traf. Aspekt: zużywanie zasobu podstawowego zmniejsza koszt zasobów używania umiejętności oraz zwiększa obrażenia o 10% razy przez 3 sekundy, maksymalnie do 40% razy. W gnieździe mam umieszczoną czaszkę, która daje mi plus 250 do pancerza. Księga umarłych, szkieletowi wojownicy. Tutaj wybrałem harcownicy i tą ostatnią opcję. Moja szansa na trafienie krytyczne jest zwiększona o 5% plus, ale nie mogę już przywoływać szkieletowych wojowników. Szkieletowi magowie. Tutaj wybrałem zimno. Zadaje obrażenia zwiększone o 15% razy odsłoniętym wrogom, ale nie mogę już przywoływać szkieletowych magów. Golemy. Tutaj wybrałem żelazo. Zyskuję premię 30% razy do obrażeń od trafień krytycznych, ale tracę zdolność przyzywania golema. To by była moja księga umarłych. Drzewko umiejętności. Umiejętność podstawowa. Kościane odłamki. To jest umiejętność, która generuje nam 7 punktów esencji. Kościane odłamki mają 25% szans na wystrzelenie dodatkowych pocisków. 2 w tym przypadku, jeśli użyję umiejętności, mając co najmniej 50 punktów esencji. Moje umiejętności główne: włócznia z kości, ranga 13, w tym udział przedmiotu 8. Tutaj przyznałem 5 punktów na tą umiejętność. Następnie wzmocniona włócznia z kości. Włócznia z kości po zniszczeniu rozpada się na odłamki, 3 w tym przypadku. Każdy z nich zadaje od 12 102 punktów do 14 792 punktów obrażeń. I paranormalna włócznia z kości. Istnieje o 5% plus większa szansa na trafienie krytyczne włócznią z kości, jeśli podstawowy pocisk włóczni z kości wywołuje trafienie krytyczne. W chwili jej zniszczenia wypuszczone zostaną dodatkowe odłamki 2. Z umiejętności pasywnych w umiejętnościach głównych 1 punkt dla martwej energii. Moja maksymalna esencja jest zwiększona o 3 punkty. Następna umiejętność to niedoskonała równowaga. Ranga plus 6, w tym udział przedmiotu 3. Moje umiejętności główne zużywają o 18% więcej esencji, ale zadają o 30% razy więcej obrażeń. Oraz umiejętność pasywna w umiejętnościach głównych: okrawane mięso. Umiejętność oparta na szczęśliwym trafie. Zadane przeze mnie obrażenia mają maksymalnie 12% szans na stworzenie zwłok
wyznaczonym miejscu. Szansa ta jest podwojona w przypadku bossów. Umiejętności zwłoki makabry. Tutaj mam wybraną umiejętność Krwawa mgła na randze +8, w czym udział przedmiotu to jest 7. Wzmocniona krwawa mgła. Użycie umiejętności, która przytłacza, skraca czas odnowienia krwawej mgły o 2 sekundy. Krwawa mgła pozostawia za sobą zwłoki co 1 sekundę. Oraz umiejętność Wybuch zwłok. Wzmocniony wybuch zwłok zwiększa promień wybuchu zwłok o 15% oraz zaraźliwy wybuch zwłok. Wybuch zwłok zadaje spowolnionym, ogłuszonym lub odsłoniętym wrogom obrażenia zwiększone o 8% razy. Te premie do obrażeń mogą się kumulować. Z umiejętności pasywnych w umiejętnościach zwłoki makabry mam wybraną umiejętność Ponure żniwa na +1. Pochłanianie zwłok generuje 2 punkty esencji oraz paliwo śmierci na +3. Po pochłonięciu zwłok zadaję o 9% razy więcej obrażeń przez 6 sekund. Moje umiejętności klątw. Tutaj mam wybrane tylko umiejętności pasywne, umiejętność objęcia śmierci. Pobliscy wrogowie otrzymują ode mnie o 6% razy więcej obrażeń i zadają mi o 9% mniej obrażeń. Oraz długie ramię śmierci zadaje obrażenia zwiększone o 12% razy odległym wrogom. I następne umiejętności zwłoki i makabry. Tutaj mam wybrane trupie macki, wzmocnione trupie macki. Wrogowie znajdujący się w zasięgu trupich macek zostają spowolnieni o 50% przed przyciągnięciem. Morowe trupie macki. Istnieje 35% szans, że trupie macki pozostawią krwawą kulę, gdy zadadzą wrogom obrażenia. Z umiejętności pasywnych w umiejętnościach zwłoki makabry wybrałem nekrotyczny Carapax. Kiedy którakolwiek z moich umiejętności lub moje sługi stworzą zwłoki, zyskują umocnienie równe 6% maksimum mojego zdrowia. W moim przypadku to jest 1192 punkty. I następna umiejętność pasywna ząbkowane ostrze. Moje umiejętności kości mają o 0,3% plus większą szansę na trafienie krytyczne za każde 30 punktów esencji posiadane w momencie użycia umiejętności. Błyskawiczne skostnienie na +3. Każde użyte przeze mnie 100 punktów esencji skraca czas odnowienia moich umiejętności kości o 1,5 sekundy. Strzępy na +3. Moje umiejętności kości zadają odsłoniętym wrogom obrażenia od trafień krytycznych zwiększone o 15% razy. Oraz złamanie z przemieszczeniem na +3 po wykonaniu 10 trafień krytycznych umiejętnościami kości. Te umiejętności zadają obrażenia zwiększone o 15% razy w ciągu kolejnych 5 sekund. Z mocy specjalnych wybrałem nawałnicę kości, większą nawałnicę kości. Moja redukcja obrażeń jest zwiększona o 15%, kiedy aktywna jest nawałnica kości oraz największa nawałnica kości. Moja szansa na trafienie krytyczne zostaje zwiększona o 20%, plus kiedy aktywna jest nawałnica kości. Z mocy kluczowych mam wybraną skostniałą esencję. Moje umiejętności kości zadają obrażenia zwiększone o 0,5% razy za każdy punkt esencji powyżej 50 punktów posiadanych w momencie użycia umiejętności. Moja aktualna premia to 26,5% razy. To by było tyle, jeżeli chodzi o drzewko umiejętności. Moje tablice mistrzostwa. Pierwsza tablica, tablica podstawowa. Na tej tablicy odblokowałem rzadkie węzły rozkwit,
plus 20% do obrażeń, 4% maksymalnego zdrowia oraz rzadki węzeł odporność, plus 6% do odporności na wszystkie żywioły i 4% maksymalnego zdrowia. W gnieździe glifu umieściłem glif niezachwianie. Zakupiłem 29 punktów siły woli. Dzięki temu otrzymałem plus 45,9% obrażeń podczas wzmocnienia. Oraz im większa jest moja wartość umocnienia, tym większą zyskuję premię do redukcji obrażeń. Maksymalna premia wynosi 10%. Odblokowałem również rzadki węzeł ochrona zdrowia, plus 200 do pancerza, plus 10 do inteligencji i rzadki węzeł wiedza, plus 20% do obrażeń, plus 10 do inteligencji. Moją drugą tablicą mistrzostwa, którą odblokowałem, jest tablica przeszczep kości. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to węzeł Eurydycja, plus 6% do odporności na wszystkie żywioły, plus 10 do inteligencji oraz rzeźbienie kości, plus 20% obrażeń od umiejętności kości, plus 10 do inteligencji. W gnieździe glifu umieściłem glif eteryczność. Ten glif zapewnia premię plus 114% do wszystkich magicznych węzłów w zasięgu, czyli do tych wszystkich magicznych niebieskich węzłów w zasięgu tego. Otrzymałem dzięki temu plus 5,1% do odporności na wszystkie żywioły, plus 7 do zręczności, plus 17,1% obrażeń od umiejętności kości. Ja i moje sługi zadajemy obrażenia fizyczne zwiększone o 10% razy. Odblokowałem również rzadki węzeł zwapnienie, plus 30% obrażeń od trafień krytycznych od umiejętności kości oraz plus 10% obrażeń od umiejętności kości. Rzadki węzeł pogrzebanie, plus 4% szansy na trafienie krytyczne od umiejętności kości i plus 4% do leczenia miksturą. Odblokowałem również tutaj legendarny węzeł przeszczep kości. Trafienie wrogów umiejętnościami kości zwiększa zadawane przeze mnie obrażenia o 1% razy, a maksymalną wartość mojej esencji o 2 punkty przez 8 sekund. Efekt ten kumuluje się. Maksymalna premia wynosi plus 8% razy do obrażeń oraz plus 16 do maksymalnej esencji. Moją trzecią tablicą mistrzostwa, którą odblokowałem, to zapach śmierci. Z rzadkich węzłów, które tutaj mam odblokowane, to ruina, plus 50% obrażeń zadawanych wrogom w pełni sił oraz plus 15% obrażeń od trafień krytycznych. Odblokowałem również tutaj legendarny węzeł zapach śmierci. Zyskuję 15% do redukcji obrażeń, kiedy w pobliżu znajdują się zwłoki, co najmniej 2. Kiedy w pobliżu nie ma zwłok, zadaję obrażenia zwiększone o 15% razy. Z pozostałych rzadkich węzłów naznaczenie śmiercią, plus 50% obrażeń zadawanych okaleczonym wrogom, plus 10 do inteligencji. W gnieździe glifu umieściłem glif ofiarność. Zadają obrażenia zwiększone o 10% razy, kiedy nie mam aktywnych sług. Oraz rzadki glif ochrona zdrowia, plus 200 do pancerza, plus 10 do inteligencji. I tutaj mój ostatni rzadki węzeł na tej tablicy mistrzostwa to korekcja, plus 30% obrażeń od trafień krytycznych i plus 4% do leczenia miksturą. Moją czwartą tablicą mistrzostwa, którą odblokowałem, to tablica trupożerstwo. Z rzadkich węzłów odblokowałem węzeł zdławienie, plus 50% obrażeń zadawanych okaleczonym wrogom oraz rzadki węzeł namierzenie, plus 32% obrażeń zadawanych elitarnym wrogom, plus 10 do inteligencji. W gnieździe glifu umieściłem glif esencja. Zakupiłem 29 punktów zręczności, co dało mi plus 114%
10,8% obrażeń od trafień krytycznych. Trafienia krytyczne zadają obrażenia zwiększone o 22% razy wrogom, którzy nie są w pełni sił. Odblokowałem tutaj również legendarny węzeł trupożerstwo. Pochłonięcie 5 zwłok zwiększa obrażenia o 40% razy na 6 sekund. Moją piątą tablicą mistrzostwa jest tablica Krwawa Jadka. Z rzadkich węzłów jakie odblokowałem to twarda skóra plus 20% obrażeń podczas wzmocnienia plus 10 do inteligencji oraz remedium plus 8% otrzymywanego leczenia i plus 10 do inteligencji. W gnieździe glifu umieściłem glif nadużycie, zakupiłem 29 punktów zręczności, co daje mi plus 45,9% do obrażeń zadawanych odsłoniętym celom. Oraz zadawanie obrażeń odsłoniętemu wrogowi zwiększa zadawane przeze mnie obrażenia o 1% razy na 6 sekund, maksymalnie do 10% razy. Moją ostatnią tablicą mistrzostwa, tablicą numer 6, jest tablica Krew rodzi krew. Z rzadkich węzłów, jakie tutaj odblokowałem, to krwiopijstwo, plus 5% leczenia krwawą kulą, plus 10 do inteligencji, plus 19,8 obrażeń zadawanych wrogom o ograniczonej kontroli oraz rzadki węzeł wzmocnienie krwią, plus 10% obrażeń przez 4 sekundy po podniesieniu krwawej kuli, plus 10 do inteligencji, plus 19,8% obrażeń zadawanych wrogom o ograniczonej kontroli. W gnieździe glifu umieściłem glif kontrola, zakupiłem 40 punktów inteligencji, co dało mi plus 79,2% obrażeń zadawanych wrogom o ograniczonej kontroli oraz ja zadaję spowolnionym lub wyziębionym wrogom obrażenia zwiększone o 10% razy albo obrażenia zwiększone o 20% razy wrogom ogłuszonym lub zamrożonym. To by było tyle, jeżeli chodzi o moje tablice mistrzostwa. Dziękuję. Dzięki za oglądnięcie filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzach. Nie zapominajcie o subskrypcji i do zobaczenia na następnym filmie.